Wszyscy byli martwi. Ostateczna bitwa była kropką nad i, która doprowadziła mnie do tego punktu. Zwolniłem palec ze spustu i to był koniec. Słynne słowa Maxa Payne'a, które rozpoczynały i kończyły rozgrywkę, stały się kultowe, tak samo jak kamera poruszająca się z poziomu ulicy aż na sam dach wieżowca, ukazując zastygłą w grymasie twarz głównego bohatera. Podobnie jak Max, tak i ja, zdjąłem palec z myszki. Dla mnie to też był koniec. Historia Maxa Payne'a dotarła do puenty, po stosach trupów, fantastycznym modelu strzelania i niezapomnianej technologii bullet time. I podejrzewam, że i dla mnie, jak i dla wielu z was była to sroga przejażdżka. Ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski i zapraszam do obejrzenia filmu Jak powstawał Max Payne. Remedy Software powstało w 1995 roku w Finlandii w mieście nazwanym Espoo. Założyli je ludzie, którzy wcześniej działali w grupie demoscenowej nazwanej Future Crew. Ich chyba najbardziej znaną produkcją było Second Reality, które na demo Party Assembly w 1993 roku zajęło pierwsze miejsce, a które do dziś jest uważane za jedno z najlepszych dem początków lat 90. Remedy pierwszą swoją grę wydało w 1996 roku i był to tytuł Death Rally. Samochodowe wyścigi z widokiem z góry, gdzie niewielkie pojazdy ścigały się ze sobą przy okazji zbierając power-upy i walcząc. Ciekawym jest fakt, że gra korzysta już ze szczątkowej grafiki 3D, która dodawała mapom głębi. Gra była niezła i sam w nią grałem dawno temu, jednak nie było to nic specjalnego. Ale tytuł wystarczył, aby studio podpisało umowę z Apogee Software, które wydało Death Rally na rynek PC-towy. Jednak ambicje Remedy sięgały dalej i przede wszystkim chcieli się rozwijać. Do zespołu dołącza Peter Hajba, specjalista od efektów cząsteczkowych i animacji. Studio powoli przepoczwarzało się z grupy zapaleńców tworzących w garażu do pełnoprawnego studia deweloperskiego. W międzyczasie Apogee przeistoczyło się w 3D Realms i pod takim szyldem miały być wydawane kolejne gry od Remedy. Ci przygotowali 3 pomysły, nad którymi chcieli pracować równocześnie. Pierwszym była strategia czasu rzeczywistego w kosmosie, przypominająca Homeworld. Kolejnym wyścigi, tym razem w 3D, no i na koniec strzelanka w stylu znanego z PlayStation Loaded, czyli z rzutem z góry, wstępnie nazwana Dark Justice. Akcja miała dziać się w niedalekiej przyszłości i skupiać na prywatnym detektywie walczącym z handlarzami narkotyków. CEO Apogee, Scott Miller, jednak postanowił ostudzić zapał Finlandczyków i zaproponował skupienie się na jednym projekcie Dark Justice. Motywował do stworzenia gry z bardzo wyrazistymi bohaterami, z tytułem będącym imieniem i nazwiskiem bohatera. Tutaj oczywiście było wyraźne nawiązanie do sukcesu Duke Nukem 3D. Jak wspomina sam Scott, powiedział też prorocze słowa, że jeśli dobrze to rozegrają, powstanie nawet film bazowany na ich postaci. Apogee duże nadzieje pokładało w Remedy i było to dość dziwne, bo po Death Rally niezbyt było widać, że będą w stanie zrobić coś rewolucyjnego na polu strzelanek, a jednak Scott Miller miał do nich nosa. Studio zaczęło szukać odpowiedniego tytułu i zarazem nazwy dla bohatera. Od początku wiadomo było, że będzie to Max, jednak jego nazwisko było niepewne. Początkowo planowali Max Hit, ale nie była to nazwa, z której byli zadowoleni. W mailu od pracowników zawierającym kilkadziesiąt propozycji Scott odnajduje nazwę Payne, które idealnie nadawało się do nowej produkcji. Od samego początku Max Payne miała być grą napakowaną akcją znaną z filmów Johna Woo, gdzie fragmenty obiektów, jak i śmieci fruwają w powietrzu i faktycznie system cząsteczkowy był pierwszym, jaki został zaprojektowany dla całej gry. Kolejnym krokiem było zrezygnowanie z widoku z góry na rzecz widoku trzecioosobowego. Miało to sens. Wydany w 1996 roku Tomb Raider z takim widokiem okazał się ogromnym sukcesem i widać było, że strzelanki trzecioosobowe to coś świeżego i nowego. Jednak wciąż pracowano nad scenariuszem, który póki co nie przedstawiał się zbyt interesująco. W którymś momencie Petri Jarvileto, współzałożyciel Remedy, zgłosił się do swojego długoletniego przyjaciela Sama
sama Lake'a, a w zasadzie sama Antero Jarvi, który w tamtym czasie studiował literaturę angielską na studiach w Helsinkach, aby pomógł Remedy w scenariuszu. Sam zgodził się zerknąć w skrypt Maxa. Choć historia była już mroczna i osadzona w klimatach noir, była dość płaska. Sam chciał coś bardziej w stylu psychologicznego thrillera. Sprytnie w scenariusz powplatał też skandynawskie wątki. Nazwa narkotyków Valkyria czy klub Ragnarok. Całość miała dziać się w mieście podczas Śnieżycy Stulecia, co z jednej strony było nawiązaniem ponownie do skandynawskiego klimatu, z drugiej strony miało wzmacniać poczucie izolacji bohatera i pewnie z perspektywy technicznej uzasadniać pustki na ulicach. Także sam Lake zaproponował cutscenki w formie komiksu, które miały podkreślać ciężki klimat neo-noir. Wczesne koncepty gry znacząco różniły się od tego, co możemy zobaczyć finalnie. Początkowo narkotyk Valkyria miał zmieniać ludzi w zielonookie bestie. Z tej wersji pozostało jedynie kilka screenów i widać, jak bardzo różniło się od tego, co można zobaczyć w finalnej wersji gry. Wtedy szła ona bardziej w stronę klockowatych, grubo ciosanych postaci, jakie można było zobaczyć chociażby w Quake'u. Ale Max Payne to przede wszystkim jeden z najbardziej znanych elementów, czyli bullet time. Nie jest tajemnicą, że efekt został zainspirowany filmem Matrix, który pojawił się 2 lata wcześniej. Początkowo twórcy zaimplementowali jedynie zgony przeciwników w zwolnionym tempie. Pokazali ten pomysł Scottowi, który zaproponował, aby uczynić ten element jedną z mechanik gry. Pojawił się pomysł przycisku, który zwalniałby czas wszystkiego dookoła, ale wciąż pozwalał na celowanie w czasie rzeczywistym. Pomysł był absolutnie rewelacyjny, ale powodował jeden problem. Z gry musiał całkowicie wylecieć tryb multiplayer. Nie było jak tego zaimplementować w rozgrywce wieloosobowej, choć próbowano stworzyć coś na zasadzie bańki wokół gracza, w obrębie której wszystko działo się w zwolnionym tempie, a poza nią wszystko w czasie rzeczywistym, ale pomysł był kiepski i nadal nijak się to nadawało do rozgrywki multiplayerowej. Jednak Bullet Time pociągał za sobą jeszcze jeden problem. Jak ogarnąć w takim trybie strzelanie? Wszystkie ówczesne gry korzystały z tak zwanej metody hitscan. Podczas strzału była wypuszczana niewidzialna linia z lufy pistoletu. Jeśli trafiała w przeciwnika, zaliczane było trafienie. Stąd też we wczesnych grach przeciwnik ginął w momencie naciskania przez nas spustu. Pocisk nie przemierzał odległości, tylko gra momentalnie ustalała trafienie. Tutaj trzeba było to zrobić inaczej. Zwolnione tempo musiało też dotyczyć kul wylatujących z pistoletów czy karabinów, więc zrobiono coś, co było pomysłem nowatorskim. Każda kula była obiektem 3D, dla której był przeliczany w przestrzeni jej ruch i oczywiście ewentualne trafienie w cel. To dzięki temu można oglądać widowiskowe wystrzały ze snajperki, gdzie kamera podąża za kulą, ale każdy pistolet, każdy karabin czy strzelba miały generowane kule, które podczas bullet time'u można było zobaczyć. Powodowało to jeszcze jeden fajny efekt. Przeciwnik nie był trafiany od razu, kula musiała przez pewien czas lecieć do celu, ale wciąż brakowało jeszcze kilka elementów. Dodano efektowne rzuty na bok, które znamy z gry, ale we wczesnych konceptach bohater nie miał możliwości strzelania w 360 stopniach, bo obracanie postaci wyglądało dziwnie, więc mógł jedynie celować na pewnym promieniu przed siebie. Timo Heinileto zaproponował, aby gracz mógł strzelać na dowolnym obszarze w 360 stopniach. Zrobiono to wykonując 8 animacji na 8 kierunków skoku, a podczas bullet time'u poszczególne animacje się między sobą mieszają, pozwalając graczom na pełną kontrolę. Mało osób wie, że Max Payne nie wykorzystywał techniki motion capture. Wszystkie ruchy zgrano na kasetę wideo i następnie klatka po klatce techniką rotoscopingu przenoszono na trójwymiarową postać. Choć technika motion capture była już dostępna na rynku, Remedy nie było na nią stać, natomiast rotoscoping pozwolił też wykorzystać aktorów z różnych filmów, aby przenieść ich ruchy na postacie z gry. Max Payne korzystał z autorskiego silnika Max FX, na którym powstanie też część druga, jak i Alan Wake. Oczywiście z gry na grę silnik był coraz bardziej modyfikowany i dostosowywany do potrzeb twórców. Silnik tworzony od 1996 roku oferował wiele nowatorskich rozwiązań. Zaawansowane efekty wolumetryczne i cząsteczkowe dzięki zastosowaniu silnika Havok, co przekładało się na realistyczny śnieg czy dym, animację szkieletową, na której budowano animację postaci, do tego dochodziło oświetlenie metodą energetyczną, które wyznaczało globalne
globalny rozkład natężenia światła z uwzględnieniem odbicia i pochłaniania wiązek przez obiekty znajdujące się na scenie. Do silnika były dołączone 3 edytory. Max Ed do tworzenia poziomów, według twórców był to najbardziej zaawansowany edytor swoich czasów. Particle FX do tworzenia efektów cząsteczkowych oraz Actor FX do budowania postaci w oparciu o model szkieletowy. Silnik był tak dobry, że w 1997 roku powołano firmę Mad Onion, która później przeistoczy się w FutureMark, a która do dziś opracowuje najbardziej znane benchmarki growe 3D Mark. A silnik Max FX był zamieszczany w benchmarkach do 2001 roku. Jeden z testów żywcem przypominał przeniesione sceny z Maxa Payne'a. Akcja gry miała być osadzona w Nowym Jorku. Zespół poświęcił masę czasu studiując książki i filmy o tym mieście, ale nie przekładało się to na samodzielne doświadczenie. Remedy doskonale wiedziało, co chce stworzyć, gdzie gra ma się dziać, ale wciąż brakowało tego doświadczenia z pierwszej ręki. Dlatego wysłano 6 level designerów do Nowego Jorku, aby ci uwiecznili wszystko na taśmach i zdjęciach. Dla Finlandczyków Nowy Jork okazał się niezłym szokiem. Połączenie nieskończenie wysokich wieżowców w kontraście do biedy w innych dzielnicach dało im poczuć prawdziwego ducha miasta. Coś, czego nie można było uchwycić na filmach Hollywood czy książkach. Ekipa odwiedziła Statuę Wolności, przepłynęła rzeką Hudson, robiąc zdjęcia linii brzegowej Manhattanu. Zatrudniono 2 byłych gliniarzy jako ochroniarzy, to dzięki nim ekipa zwiedziła mieszkanie byłych narkomanów czy niebezpieczne dzielnice, gdzie bez odpowiedniej obstawy byłoby ciężko wrócić, zwłaszcza z drogim sprzętem na szyjach. Choć wycieczka obfitowała w niebezpieczne przygody, jak zwiedzanie najgorszej dzielnicy Brooklynu czy spotkanie z rosyjską mafią, udało się zebrać świetny materiał zdjęciowy, dzięki któremu Nowy Jork w grze wyglądał niesamowicie. Wykonano ponad 5000 zdjęć i nagrano około 10 godzin materiału filmowego, co posłuży nie tylko tworzeniu odpowiedniego klimatu, ale również zostanie wykorzystane w udźwiękowieniu gry. Zebrane zdjęcia posłużyły do wykonania tekstur, choć nie było to proste zadanie. Zdjęcia musiały być odpowiednio przygotowane, często mocno zmodyfikowane, aby pozbyć się obecności światła. Jednak gdy tylko ekipa złożyła poziom obskurnego hotelu, od razu widać było, że jest to dokładnie to, co chcieli osiągnąć. Realistyczne tekstury były tutaj strzałem w dziesiątkę. Ale Max Payne wciąż posiadał twarz, która była podobna zupełnie do nikogo. Skoro jednak zdecydowano się na tekstury robione ze zdjęć, czemu nie przenieść prawdziwych twarzy do gry? Pytanie tylko, kogo? Do gry wciągnięto więc znajomych, dziewczyny i rodzinę. Znalazły się też tam osoby całkowicie postronne, na przykład szefa mafii odgrywa dozorca domu Sama Lake'a. Natomiast rolę Nicole Horn, ostatecznej przeciwniczki Maxa, i Alfreda Wodena, przedstawiciela rządu, przypadły rodzicom Sama Lake'a, a Vinnie Conitti został odegrany przez jego brata. Ale rola samego Maxa Payne'a przypadła jemu samemu, którego dziwny grymas znany z gry stał się znakiem rozpoznawczym. Spora część ekipy pojawiła się też w komiksowych przerywnikach, które najpierw sfotografowano, a później dzięki Photoshopowi dodano ich końcowy sznyt, aby wyglądały jak kadry malowane farbami. Pierwszy pokaz Maxa Payne'a odbył się na E3 w 1998 roku. Był to wczesny koncept skupiający się na akcji, efektach cząsteczkowych w postaci dymu pozostałego po wystrzałach. Choć zwolnione tempo było pokazane, ciężko było odnaleźć w nim model strzelania bullet time. Jak wspominają twórcy, nie chcieli przehypować gry już na starcie. Woleli, aby gracze zrobili to sami, bazując na niewiele mówiącym trailerze. Dlatego też niewiele poza 2 trailerami pokazano przed premierą i dość oszczędnie pokazywano screeny. Brak wspomnienia o bullet time miał jeszcze jeden aspekt. Twórcy chcieli, aby fraza była jednoznacznie kojarzona z Maxem Payne'em. Nieinformowanie we wczesnych trailerach o tej funkcji uchroniło przed spopularyzowaniem frazy i w konsekwencji wykorzystaniem przez inne gry. Początkowo grę chciano wypuścić latem 1999 roku, ale z powodu dość szaleńczego tempa rozwoju w oprawie, gra wyglądała już na przestarzałą, więc zdecydowano się podciągnąć stronę wizualną i przenieść premierę na lipiec 2001 roku.
W końcu gra ukazuje się 23 lipca 2001 roku i niemal z miejsca staje się klasykiem. Historia, choć była w miarę prosta, oparta na motywie zemsty i akcji sam przeciw wszystkim, wciągała. Gra nie bała się trudnych tematów, narkotyki, martwe dzieci, ale przede wszystkim ten fantastyczny bullet time, który zdefiniował mechanikę strzelania w zwolnionym tempie. Wiele gier pójdzie drogą Maxa Payne'a, ale bullet time do dziś jednoznacznie kojarzy się z grą Remedy. Doskonale wypadły twarze bohaterów, owszem miały tylko 2 grymasy, ale takiej jakości jeszcze w grach się nie widziało. Klimat odosobnienia, śnieżyca i ponure miejscówki Nowego Jorku także robiły swoje. Max Payne pojawił się na PC-tach, PlayStation 2 oraz Xboxie, a w późniejszych latach dostanie konwersję także na Game Boy Advance. Co ciekawe, planowano równocześnie z wersją PC-tową wypuścić wersję na Dreamcasta, jednak ta ciągle była odkładana, aż wreszcie zaniechano gry na konsolę Segi. Słowa Scotta Millera okazały się prorocze. Film Max Payne z Markiem Wahlbergiem faktycznie powstał w 2008 roku, ale pozostawiał wiele do życzenia. Niemniej przepowiednia się spełniła. W sumie na wszystkie platformy sprzedano 4 miliony kopii gry, co było świetnym wynikiem, zwłaszcza że była to zupełnie nowa marka od mniej znanego dewelopera. Max Payne zdobył mnóstwo nagród, w tym najbardziej prestiżową nagrodę BAFTA w 2001 roku, pokonując pierwszego Hitmana. Studio za sprawą Maxa Payne'a stało się rozpoznawalne, a ci nie zamierzali zasypywać gruszek w popiele, szykując drugą część serii, ale to już historia na inną opowieść. W 2022 roku zapowiedziano remake obu części gry, tym razem na silniku Northlight, na którym pojawiły się Quantum Break i Control. Wygląda na to, że Max Payne ponownie ruszy w trzewia Nowego Jorku, wymierzając sprawiedliwość pociągnięciem cyngla. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the pain started.